Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 14 dzień lutego 2023 roku. Imieniny obchodzą Auksencja i Auksenty. W Gdańsku 6 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC 776 473, cena KNG 2,79 USDT, cena cash 293 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty ponad 3600 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na dzisiaj na 91 milionów złotych. To jest kwadrans Kango numer 136. Proszę, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Pozdrawiajcie nas stamtąd, skąd nas oglądacie, a my pozdrawiamy Was. Czołem, Łukasz. Cześć, Sławku. Łukasz, jaką dietę mają księgowi? No dobra, nie wiem. Zbilansowane. Pozdrowienia dla Marty Grzegorczyk, autorki tego suchara. A ty, Łukasz, powiedz, co się dzieje w świecie krypto. Dobre, podobało mi się. Tak. Słuchaj, no dzieje się dużo, mamy niezłe zamieszanie, mamy krzyże, złote, śmierci, w ogóle różnego rodzaju formacje. Generalnie bym powiedział, ważny moment będzie dzisiaj o 14:30 w Stanach tamtejszego czasu. Kurczę, teraz nie jestem pewny, czy na pewno naszego czasu, czy amerykańskiego. Wydaje mi się, że lokalnego czasu, czyli 14:30 w Stanach, ma być ujawnione ważne odczyty dotyczące stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych i to może wskazywać, co się będzie działo z dolarem. Powiem inaczej. Wiesz, że zapytali ChatGPT o to, kiedy będzie najbliższy kryzys finansowy. Tam jest w ogóle taki... Myślę, że ChatGPT był zapytany już o wszystko. O wszystko, tak. Natomiast ciekawe jest to, że tam widziałem takie artykuły, które pokazują, że w pewien sposób można zhakować, bardzo oględnie używam tego słowa, zhakować ChatGPT i oprócz czatu GPT wypowiada się druga osoba, Dan. I to jest, powiedzmy, taki czat GPT, który mówi dużo więcej niż pozwolono mu mówić, czy jakby niż domyślnie mu pozwolono. No i parę dni temu zapytano właśnie Dana i czata GPT o to, kiedy będzie najbliższy kryzys finansowy. On powiedział, bardzo konkretną datę podał. 15 luty 2023. Czyli jutro. Czyli jutro. Co więcej, potrafił to uzasadnić i to w całkiem sensowny sposób. No więc myślę, że powiem, bierzemy popcorn, siadamy w pierwszym rzędzie i czekamy, nie? Zobaczymy, co się będzie działo. Ale wyjaśnijmy tylko, że Dan to jest, rozumiem, ChatGPT bez ograniczeń, tak? Tak można powiedzieć, tak. Taki nieograniczający się... Bez dławików emocjonalnych i tak dalej. Także, ale generalnie mieliśmy dosyć duży spadek na Bitcoinie, dosyć taki intensywny, natomiast zatrzymało się, nie? I ci magicy od kresek mówią tutaj 21 000 nie jest przebite, 21 233,5 dolara, jak nie zostanie przebite, to wszystko jest dobrze. Trochę tak ironizuję, no bo bardzo mi się podoba, jak są podawane ceny z dokładnością do centa. Nie wiem, skąd to się bierze, no ale jeżeli ktoś wie, proszę, niech napisze w komentarzu, bardzo chętnie się dowiem, dlaczego aż taką dokładność ci magicy przyjmują. No ale generalnie chodzi o to, że ta cena zatrzymała się. Widać, że z jednej strony, jak tylko troszeczkę urośnie, to pojawiają się sprzedający i sprzedają dosyć intensywnie, wstrzymując ten wzrost ceny, a z drugiej strony ta cena nie bardzo może spaść, bo wtedy pojawiają się dosyć silni kupujący. No i tak się tutaj poruszamy. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą analizę długoterminową. Otóż słuchaj, Sławku, $10 milionów za Bitcoina. Więc generalnie tendencja wzrostowa. Myślę, że tutaj... Umiarkowany optymizm. Umiarkowany optymizm. No ale tak zupełnie poważnie, jesteśmy optymistami. Większość analityków jest optymistami.
Są tacy, którzy wieszczą, że to tutaj zaraz spadnie do $3000, w ogóle do zera. Oczywiście zawsze są tacy szaleńcy, no ale my wierzymy w to, że Bitcoin jest rzeczywistą alternatywą i naprawdę rozwiązuje jakieś problemy, które świat ma, więc do zera nie spadnie. Czy będzie głębsza korekta? Nie wiemy. Przypominam, to nie jest porada inwestycyjna, tylko taki program satyryczno-informacyjny. I nie wiemy, czy spadnie, czy nie, ale wiemy na pewno, że Bitcoin jest ciągle królem i ma jakąś wartość. Jedna z największych firm miningowych, Tak. Iris Energy, właśnie zakupiła 44 000 urządzeń. Co to oznacza w tym całym bałaganie informacyjnym? To już... Że kopanie się opłaca. A gdzie są ich koparki? Mają 3 lokalizacje. Kolumbia Brytyjska, Stany Zjednoczone i... Kurczę, nie pamiętam. Jeszcze jedna lokalizacja mi uciekła. Nie chcę być złym prorokiem, ale myślę, że lokalizacja ze Stanów Zjednoczonych będzie musiała się niedługo przenieść. No dlaczego tak uważasz? A no właśnie uważam tak, że ciąg dalszy spektaklu, jak to ktoś kiedyś powiedział, wierzmy w teorie spiskowe, bo tak szybko przestają być spiskowe. Okej. Nie... Pamiętasz, jak rozmawialiśmy jeszcze w ubiegłym roku o tym, że jest jakiś ruch wokół stablecoinów, stawialiśmy na USDC, że to ma być ten jedyny właściwy stablecoin. No i oto co się dzieje. Widzimy dzisiaj, że Paxos jest atakowany za BUSD. USDT w piątek odbyła się jakaś rozprawa. Nie mam dokładnych informacji. Może ty masz, może ktoś wie z was, co się tam wydarzyło. Podobno niekorzystny wyrok. Myślę sobie, że po prostu walka z kryptowalutami trwa nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale generalnie na całym świecie. Na całym świecie przesadziłem teraz, ale w tych jakby głównych ośrodkach zachodniej cywilizacji. No to, co się też wydarzyło z Krakenem. To, że SEC nałożył na nich $30 milionów kary. Tam było trochę inaczej. No. Kraken się ułożył z SEC-iem. Zgodził się zapłacić 30 milionów, żeby zostało zatrzymane postępowanie przeciwko nim. No, jasne. Się dogadali. Natomiast tak, tam jest... Kraken jest stosunkowo mały, żeby iść na bój z SEC-iem, ale Coinbase już nie. Tak, Coinbase powiedział, bardzo chętnie będziemy bronili stakingu przed SEC-iem i szykują się do wojny. Mają środki na to. Wydaje mi się, że SEC tutaj nie bardzo będzie mógł sobie pozwolić na jakieś złe zagrywki, ale no, mają godnego przeciwnika, tak? Tutaj Coinbase, myślę, wyczyści troszeczkę nam pola i no, wyjaśni się sporo rzeczy. Jasne. Natomiast uważam, że generalnie działanie SEC-u w tej chwili jest... To nie jest przypadek, to jest według mnie działanie antykryptowalutowe. Powiedz mi, Łukasz, uderzenie teraz w BUSD, czy to jest coś, co sprzyja stabilizacji rynku, czy nie sprzyja? Oczywiście, że nie sprzyja. Natomiast generalnie ja się nie dziwię, że SEC jest przeciwny stablecoinom, no bo one uderzają bezpośrednio w rynek amerykański. W ogóle generalnie taki trend się pojawił, właśnie muszę sobie zobaczyć w notatkę, bo ja nie pamiętam, jak to się nazywało, ale Operation Chorepoint 2.0. Takie hasło się pojawiło. Podobno za Baracka Obamy była wersja 1.0. Tak, a teraz jest 2.0 i to jest operacja odcięcia firm krypto, w ogóle jakichkolwiek krypto, od systemu finansowego Stanów Zjednoczonych. Ciekawe, czy to jest prawda. No, mam wrażenie, że Circle nie zostanie odetchnięty, chociaż może. No właśnie wyjaśnijmy, USDC emitowany jest przez Circle, a właścicielem Circle jest JP Morgan. JP Morgan, tam tak. Jeden z głównych udziałowców. No, BlackRock też zainwestowało sporo pieniędzy w różne firmy krypto. No nie wierzę, że to pójdzie na straty, a BlackRock ma no. Ale ja chciałem powiedzieć tak, że myślę sobie, że na przykład właśnie takie to, co teraz zrobił SEC, trochę kojarzy mi się z tym wpisem
CZ w ubiegłym roku na temat FTX-a. No nie? SEC uderza w Paxos, BUSD to jest 4. chyba stablecoin, tak? Czy był, bo już podejrzewam... Nie, że... on jest cały czas jest dosyć inny. Bo DPEG-a nie było, no i nie udało się, znaczy nie dlatego, nastąpił DPEG. Powiedział, że będzie wypłacał, tak? Że jakby przestaje go emitować, ale będzie wypłacał zabezpieczenie, co dobrze świadczy o tej firmie, tak? Natomiast no generalnie wiemy, że Paxos będzie miał problemy również ze swoim złotowym, złotowym, tak można powiedzieć? Tym stablecoinem, który reprezentuje udziały w złocie. No i tak sobie myślę, jeszcze raz, po pierwsze, to było uderzenie w bezpieczeństwo konsumentów, zachowanie SEC-u. Tak, no. A nie wcześniejsze na przykład konsultacje. No ale czekaj, chyba nie wierzysz w to, że SEC działa dla bezpieczeństwa konsumentów. Nie, ja nigdy w to nie wierzyłem. Ja natomiast uważam, że z urzędnikami trzeba rozmawiać szorstko. Po prostu. Urzędnik ma się bać. Nie należy się bać, to jest jakby pierwsza rzecz, ale pamiętajmy jeszcze raz, urzędnicy nie stanowią prawa. Jeżeli ktoś miał w tej chwili jakiekolwiek złudzenia, że tutaj to jednak te regulacje zmierzają do tego, żeby było dobrze? No, żadne regulacje nie są po to, żeby było dobrze. Ale raczej szczególnie są po to, żeby po prostu zniszczyć rynek kryptowalut. To jest moje zdanie. Ja czy zniszczyć rynek kryptowalut, to bym tak nie powiedział. Na pewno po to, żeby chronić interesy tych największych, czyli generalnie banków i innych instytucji finansowych, które działają na rynku już od dłuższego czasu. No, nie ma co ukrywać. Głównymi przegranymi, jeżeli krypto zostanie w pełni zaadoptowane, to główni przegrani to są banki i instytucje finansowe. Tak. Nagle się okaże, że one są niepotrzebne i bardzo, bardzo wielu w tej chwili wysoko opłacanych menedżerów, kierowników, dyrektorów straci po prostu pracę. I to bardzo dobrze, bo oni nic nie produkują, nic nie robią, nie przydają, oni tylko i wyłącznie... No właśnie. Nie chcę powiedzieć, żerują, ale no... Rozmień tą myśl jeszcze, o której powiedziałeś, że Circle doniósł. Tak, no jesienią zeszłego roku Circle złożył doniesienie, czy taką informację do SEC-u, że ma wątpliwości co do tego, czy zabezpieczenia związane z BUSD są odpowiednie. Chodzi o to, czy w skarbcu na pewno znajdują się odpowiednie środki. To było takie zawiadomienie w trybie complaint, czyli takiej skargi. Tak. No ale myślę, że to, że w tej chwili Paxos jest skontrolowany, to może być właśnie efekt tamtej skargi, czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że możemy myśleć o jakimś skoordynowanym działaniu, wielkim uderzeniu przeciwko krypto, co by oznaczało, że urzędnicy prowadzą skoordynowane działania, są zorganizowani i działają w sposób systematyczny, w co ja akurat nie wierzę. Natomiast urzędnik nie potrafi tak działać. Urzędnik działa dorywczo, bo ma tyle zadań, tyle pracy, że działa po prostu ad hoc. Natomiast jeśli chodzi o no to drugie podejście, to efekt może być taki, w końcu przyszła kolej na ten donos od Circle i jakiś urzędnik wyjął z szafki kolejny dokument, którym się miał zająć, no i zajął się tym. No, tak Dziwne zbiegiem okoliczności sprawa z Krakenem w podobnym czasie wyszła. Może zawsze są jakieś zbiegi okoliczności, codziennie się coś dzieje, co tydzień coś jest, więc zawsze możemy powiedzieć, o, jakiś zbieg okoliczności, Bitcoin spadł, a tutaj coś się zrobiło. No, albo Bitcoin wzrósł i tutaj coś się zdarzyło. Tutaj ten zbieg okoliczności jednak jest wyraźny. To znaczy, jak to mówił kiedyś twój były wspólnik, ale ten na K, on nie wierzy w zbiegi okoliczności. Więc myślę sobie, że ja chyba też przestaję wierzyć w zbiegi okoliczności. No ale powiedz mi, co w ogóle sądzisz o tym, jak jedna firma kryptowalutowa donosi na drugą? Ja generalnie uważam, że donoszenie do urzędu jest oznaką słabości. Tak jest. To jest oznaka słabości, to jest jakaś działalność nie żenująca dla mnie. Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy piszą duokików i tak dalej. Mam jeszcze jedną refleksję, Łukasz. Chodzi mi właśnie o działanie SEC-u, regulatorów i tak dalej. Myślę sobie o tym, że
to nie jest w porządku, że jak branża kryptowalut się rozwija, to nagle regulatorzy się budzą i mówią, że teraz my wam tutaj to wszystko regulujemy, no nie? Przypomina mi się, w ogóle mi się kojarzy to z tym, jak Anglicy, Francuzi podbijali Amerykę Północną i nagle po prostu wpadli na ziemię Indian, wybili ich tam do takiej ilości, która przestała im przeszkadzać, no i nagle narzucili swoje prawa. To, co ja w tej chwili widzę, to jest to, że nasza branża się rozwinęła, nasza rzeczywistość się rozwinęła, wykazuje, że nie potrzebujemy ani banków, ani dużej ilości regulacji i na to nagle na białym koniu wjeżdża regulator i mówi tak, uregulujemy was. Ja się pytam, dlaczego nas uregulujecie? Już sam fakt, że dzisiaj, bo też chciałem to z tobą poruszyć, dzisiaj SEC mówi, że chyba większość stejkowalnych kryptowalut będzie uznanych jako papier wartościowy, to jest coś, co po prostu budzi we mnie gigantyczny strach i wielki wstręt, bo przypomnę jeszcze jedną rzecz. Pamiętasz, w ubiegłym roku w Unii Parlament Europejski miał przegłosować taką, ja się z tym mylę, czy to była dyrektywa, czy ustawa, no jakieś prawo, które mówiło o tym, że na terenie Unii Europejskiej nie można obracać kopalnianymi kryptowalutami, czyli w drugą stronę, tak? No, urzędnicy mają bujną wyobraźnię. W ogóle problem, myślę, jest z urzędnikami taki. Jeżeli urzędnik działa, to on żyje w swojej bańce. On ma jakieś swoje przepisy i w pewnym momencie on już nie myśli o świecie rzeczywistym, nie zastanawia się, jaki sens mają te przepisy, tylko dla niego te przepisy stają się światem. I to widzę po bardzo, bardzo wielu, nawet swoich znajomych, którzy pracują w różnego rodzaju urzędach. Nie ma znaczenia w jakim. I efekt tego jest taki, jaki parę lat temu mogliśmy usłyszeć, jak pani minister... Pani ministra, pamiętam. Pani ministrówka, nie wiem... ministerka, więc pani minister związana z gospodarką i ona była odpowiedzialna chyba za pracę GUS-u i GUS-u, czyli wydawany REGON. Tak. I ona powiedziała, ale przecież to ja, dzięki pracy mojego urzędu, przedsiębiorcy mogą pracować, mogą działać, bo ja im daję REGON. No. I ona to powiedziała w sposób, to nie było przejęzyczenie. Ona uważała, że dzięki REGON-owi przedsiębiorcy mogą pracować. Oczywiście to był skrót myślowy, bo ona mówi, przepisy mówią, że żeby działać, musisz mieć REGON. Tak. Ale w jej głowie to jest tak, ja ci dzięki mnie, bo ja tobie daję REGON, to dzięki mnie możesz pracować. Ona zapomniała o tym, że ten REGON nie jest potrzebny, żeby firma działała. Tak. Ona o tym nie pamiętała. I tak samo jest, myślę, na przykład ze sprawami finansowymi. Wiele urzędników już zapomniało to, że urząd KNF, GIF, one nie są potrzebne do tego, żeby ludzie żyli, żeby zarabiali pieniądze, żeby handlowali. Nie. To były urzędy, które miały powstać po to, żeby ludziom było lepiej. A w tej chwili te urzędy działają nie po to, żeby ludziom było lepiej, czy działają tak jak na przykład UOKiK. UOKiK to jest po prostu firma, która ma ściągać pieniądze od przedsiębiorców. No, także, czy ma to sens, czy nie ma to sensu, nieważne. Zbieramy. Tak. No dobra, Łukasz. Tutaj... Prawnicy chrząkają? Tak, ale jasne. Przeczytam parę komentarzy. Stepen Wolf napisał jak co wtorek tradycyjnie od 9 tygodni moje standardowe pytanie, czy będzie poprawiona funkcja Dust Sweep, bo mam dużo kurzu, którego nie mogę sprzedać na portfelu, a z chęcią wymieniłbym na KNG. Tutaj napisz proszę, Stepen, na czym polega twój problem, to będę patrzył w komentarze, żebyśmy odpowiedzieli, czytam dalej. Łukasz Szy napisał, jaka byłaby obecnie cena KNG, gdyby nie było skupu, szczerze, proszę. No właśnie, nie wiemy tego, natomiast faktycznie... Rynek narzuca cenę tokena KNG i tutaj powiedzenie, jaka by była, gdyby, to jest wróżenie z fusów, my nie wiemy. Tak. Natomiast myślę sobie, że trzeba będzie złapać byka za rogi i zastanowić się, czy to faktycznie ten wpis UOKiK-u tak mocno zepsuł na notowania, no bo szliśmy do góry,
obroty plus siła tego skupu podatkowego jakby szło do przodu i nagle tutaj stanęło. Także rozumiem, Łukasz, twoje pytanie. Walczymy. Tak, walczymy i no, to nie jest prawda inwestycyjna, ale myślimy, że król jest tylko jeden, ale królowa jest druga, ale księci jest kilku. Myślimy, że jednym z nich będzie właśnie KNG. Czytam dalej. Dobrze, że podajemy cenę KNG w USDT, pisze Jarek, a nie w BUSD. No pewnie tak. Okej. Ja myślę, że jeżeli CPI będzie niższy niż oczekiwano i cena wzrośnie, to tylko na bardzo krótko. Tutaj zgadzam się z Jackiem Lorkiem, z IK. Nie ma paliwa do wzrostów, czyli brak stabli na giełdach. To jest ciekawe. Nie? Kurczę, no ja powiem tak, jak słucham tych, co uzasadniają, że nie będzie wzrostów, to czasami tak siedzę i mówię, kurde, no faktycznie, mają rację, a potem czytam gościa, który pisze, dlaczego będą wzrosty i mówię, tak, gość ma rację, nie? I naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili rozsądzić. Moje poczucie jest takie, że musi być wzrost, że mamy totalnie w tej chwili zaniżoną cenę Bitcoina z prostego powodu. Ja naprawdę uważam, że model stock to flow, który był przedstawiony wiele lat temu, że on ma swoje uzasadnienie fundamentalne i to, że on w tej chwili nie działa, to jest tylko i wyłącznie efekt czynników zewnętrznych, takich właśnie jak regulatorzy, jacyś urzędnicy i tak dalej, że po prostu to musi wrócić na ten tor, który tam został wytyczony. To jest tylko kwestia czasu. Tak, ale tutaj jest kwestia paliwa właśnie. I tu Jacek Lorek powiedział kiedyś takie, bo tutaj się powołuje Piotr na Jacka, że kiedyś go zapytałem, czy wskazałby jeden wskaźnik, właściwie poprosiłem o trzy wskaźniki takie makroekonomiczne, które początkujący trader powinien brać pod uwagę. No nie? Gdyby ktoś mu przyłożył spluwę do głowy, bo podejrzewam, że on bierze tam tych wskaźników 150, a on powiedział, że jest tylko jeden, który należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę. Oczywiście pozostała ilość tych wskaźników istnieje i są bardzo ważne. Chodzi o płynność na rynku. To znaczy cena Bitcoina, czy tam kryptowalut, ale głównie Bitcoina, rośnie wtedy, kiedy na rynku pojawia się więcej gotówki, czyli kiedy następuje poluźnienie polityki monetarnej. I teraz faktycznie Piotr napisał coś takiego, że fundamentalnie i pewnie technicznie cena kryptowaluty powinna rosnąć, tylko nie ma tego paliwa. I teraz sobie przypominam zdanie, jest taki też analityk, który bardzo mocno opiera polski analityk, polskie predykcje na podstawie tego, co się dzieje w samym blockchainie, statystyk blockchainowych. No, miał śmiałe prognozy i predykcje, ale te predykcje nie wyszły. No, celowo nie mówię, kto to jest, bo może sobie nie życzę, żeby tak mówić, ale nie wyszły. I pamiętam, jak ty i ja, kiedy z nim gadaliśmy, i on powiedział tak, do końca nie wiem, co się wydarzyło, bo jak patrzymy na dane on-chain, to wszystko wskazuje, że powinno rosnąć. Natomiast to były te czasy, kiedy już przestaną drukowywać dolary. No ale nie do końca podoba mi się takie, znaczy nie jestem przekonany co do tego, że rynek krypto tak bardzo zależy od dodruku pieniędzy, ponieważ to by świadczyło o tym, że sam w sobie nie stanowi jakiejś wartości. A ja wierzę, że że Bitcoin i inne kryptowaluty, one same w sobie mają wartość, rozwiązują pewne problemy. Bitcoin na przykład rozwiązuje problem przechowywania wartości. I skorumpowanych urzędników bankowych. Dobra, nie było tego, no mów dalej. Dobrze. Generalnie faktem jest, że w tej chwili mamy bardzo zaburzoną sytuację finansową. Bardzo. Z jednej strony mamy po-covidowe jeszcze jakieś wstrząsy wtórne, z drugiej strony mamy szaleństwo związane z klimatem i różnego rodzaju ograniczeniami nakładanymi przez urzędników. Przypomnę, może popatrzmy tak, w tej chwili ropa jest tańsza niż 2 lata temu, a cena benzyny jest 2 razy wyższa. Dlaczego? Ja nie wiem dlaczego.
Naprawdę nie rozumiem, dlaczego cena benzyny na stacjach jest 2 razy wyższa niż była 2 lata temu, gdy cena baryłki ropy była wyższa. No, żeby ludzie nie pozabijali się na stacjach benzynowych. Słyszałeś tego tak, żeby nie było kolejek za długich, tak? Tak. To była regulacja. Więc generalnie... Ale zwróćcie uwagę, Łukasz, na jedną rzecz, bo przecież fakt, że Bitcoin jest warty dzisiaj ponad $20,000, to właśnie świadczy o tym, że on ma wartość, realną wartość. A chodzi mi teraz o dyskusję, czy on urośnie do 40, czy będzie to the moon. No i tego dotyczy ta dyskusja. Nie ma paliwa. Nie ma faktycznie paliwa. Trzymam się tej myśli. Jeżeli nie poluźnią i powiem ci teraz, rozszerzając spiskową teorię dziejów, może to był istotny argument dla amerykańskich decydentów, żeby właśnie ścisnąć politykę monetarną. Żeby Bitcoin nie urósł? Jeden z. Ja myślę, że oni jeszcze Bitcoina tak w pełni nie zauważają. Oj, boję się, że właśnie zauważają. Boję się, zauważają, że tutaj jest jakiś ten... Dobra, idziemy dalej. Mike pyta coś więcej o koncepcji CDEX. Pracujecie już nad tym, czy na razie faza idei, jak ewentualnie portfel miałby być wykorzystany? Mike napisał jeszcze wcześniej, że to jest koniec ceksów. Chociaż nie wiem akurat, czemu napisałeś, Mike, to teraz w ramach tej dyskusji, ale no... Myślę, że zarówno ceksy, jak i deksy będą istniały. Przypomnę, że jeśli chodzi o DeFi, całe DeFi to SEC ustami swojego prezesa, czy tam tego głównego, powiedział, że DeFi to jest iluzja, że za każdym DeFi'em stoi jedna scentralizowana firma i że to żadna decentralizacja, tylko to jest silna centralizacja. To tylko tak się wydaje, że to jest zdecentralizowane i poniekąd przyznaje mu rację. No bo za Uniswapem stoi jedna firma, za większością tych takich dużych projektów DeFi'owych stoi jedna konkretna firma, którą można manipulować, którą można szantażować, działać i tak dalej, czyli żadne prawdziwe takie DeFi, no bo musimy tutaj szczerze sobie powiedzieć, przecież żeby Uniswap funkcjonował, potrzebuje wygodny frontend, potrzebuje marketingu, potrzebuje działania. Kto to zapewni? Społeczność? Nie. Nie jest na to jeszcze gotowa. Ale środki są bezpieczne na DEX-ie. O to chodzi, no nie? Że sprawdziłeś kontrakt? Jesteś pewny, że tam nie ma żadnego błędu? No ale przecież jeżeli trzymam środki na swoim portfelu, no to dopóki jak gdyby nie dokonam... No nie, ale jeżeli zapewniasz płynność DEX-owi, to już nie trzymasz na swoim portfelu, oczywiście. Tak? I w tym momencie oddałeś swoje środki. Jeżeli chodzi o dostarczanie płynności, no to, ale znowuż, kontrakt można sprawdzić. I oczywiście pewnie pojawi się kilka błędów, to znajdzie, ale te kontrakty są coraz lepsze. Po prostu myślę, że jednak DEX-y są bezpieczniejsze. No, z drugiej strony rozmawialiśmy parę tygodni temu o tym ataku na DEX-owe giełdy poprzez Flashland, czy różne takie techniki pochodne, gwałtowne wywołanie wzrostu wartości, zaciągnięcie pożyczki pod ten zastaw, no i uniemożliwienie zlikwidowania kolaterala, czyli zabezpieczenia, bo było duże wahnięcie kursowe. Takich ataków już było kilka i one będą się pojawiały, no tutaj nie da się do końca obronić. Dobrze o tym mówisz, znaczy to jest potrzebne w tej dyskusji, to nie jest tak, że DEX-y są zbawieniem całego świata, no nie? Rozwiązaniem wszelkich problemów, niemniej jednak rozwiązują w sposób istotny władność nad środkami, moimi środkami, tak? Jak wpłacamy środki na CEX-a, musimy ufać tobie, mi, ludzie muszą zaufać, jeżeli chodzi o Kangę. A jeżeli dajemy płynność, to musimy ufać, tak, że kontrakt jest OK. Natomiast jak gdyby działanie kontraktu i bezpieczeństwo kontraktu jest czymś, teraz brakuje mi słowa, więc użyję słowa takiego innego, obiektywnym. W sensie to jest... Że możemy to sprawdzić, tak? Że to nie zależy od człowieka, od jakiejś tam decyzji. Tak, trochę to prawda. Chociaż te kontrakty stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniejsze do sprawdzenia. Ja tylko muszę to powiedzieć, bo zapisałem sobie zgodnie z wypowiedziami kilku prawników komentującym, tych, którzy komentują działania SEC-u. Oni twierdzą, że nie chodzi o stablecoiny, tylko chodzi o staking. Tak. To jest Kraken, Coinbase, tak, tutaj walczy, że staking to nie jest, nie powoduje, że muszą mieć regulacje, tak. No i oni mówią,
że nawet bezpośrednie stejkowanie krypto w blockchainie będzie nielegalne. Ja sobie myślałem, czekam, aż oni wydadzą tego typu oświadczenie. Bardzo by mi się podobało to, co by się wtedy wydarzyło, bo rozumiem, że wyjdzie urzędnik i powie, nie wolno. I co? Nie, ale powiem ci, jaka będzie tego konsekwencja. No, że instytucje wyjdą. Wyjdą instytucje i cała infrastruktura, no wszystkie węzły i tak dalej nie będą mogły być trzymane na terenie Stanów Zjednoczonych, wspierający dany blockchain. To będzie tego dalsza konsekwencja. Więc bo to ja wiem, o co ci chodzi, że oni nie są w stanie tego wyegzekwować. Tak. Uważam, że są w stanie zastraszać i no tak jak z Chinami, chociaż no, ten wątek pewnie poruszymy w przyszłym tygodniu albo 2 tygodnie, bo w Chinach powoli światło powraca. Odwilż, tak. Dobra, czytam kolejny komentarz. Jarek napisał, czy nie uważacie, że nagonki SEC ostatecznie wyjdą na dobre? Sami nie zdając sobie z tego sprawy, spychają rozwój krypto na dobry kierunek, czyli powrót do decentralizacji. No to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Pewnie tak. Pytanie od Kamas, czy alty to Ponzi scam, tak? Jakie alty są użyteczne w realu? Po co ktoś ma kupować DOT, XRP, czy nawet ETH? Wydaje mi się, że ty zadałeś to pytanie przynajmniej kilka kwadransy temu. No właśnie, Łukasz, uważasz, że alty to schemat Ponziego? Na pewno są takie alty, które są złe, niepotrzebne. Myślę, że jest mnóstwo projektów, które są złe. Może powiem przewrotnie tak inaczej. Jeden z największych marketingowców, taki guru od marketingu, nie pamiętam nazwiska, strasznie trudne nazwisko, takie azteckie czy majowe bardzo. On był szefem marketingu General Motors i słyszałem jego wystąpienie, jak on wyszedł i powiedział tak, słuchajcie, to prawda, połowę pieniędzy, które wydajemy na marketing, jest wyrzucane w błoto. Tylko niech mi ktoś powie, która. No. I to tak samo jest z krypto. Bardzo wiele projektów to są skamy. To są śmieci niepotrzebne, upadną i nie zadziałają. Nie wiemy, które. Tak. Bo niektóre są faktycznie dobre, niektóre są użyteczne. Co więcej, niektóre obiektywnie dobre projekty też upadną i nie wygrają. Tak jak było ze standardami wideo, tak? VHS i Beta. Tak. Betamax chyba to się nazywało. Beta była lepsza, ale technologicznie lepszy obraz, wszystko lepiej. Wszystko. Pod każdym względem była lepsza. No niestety przegrała z VHS-em. Nie? Czyli nie zawsze najlepszy projekt wygrywa, ale generalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że wśród tych setek, a może nawet tysięcy projektów krypto jest wiele perełek i wiele projektów, które przetrwa. Może nawet nie wiemy jeszcze, które to są i to wcale nie muszą być te takie oczywiste, ale na pewno działają. Część z nich upadnie, na pewno. Łukasz, tutaj widać, że w komentarzach chyba się źle wyraziłem, bo kiedy mówiłem, żeby wyjaśnić, o co chodzi z Dust Sweepem, to oczywiście wiem, że to jest zbieranie kurzu i zamienianie na token KNG. Tutaj dość ostre komentarze poszły w moją stronę, zresztą zaraz je odczytam, tylko chciałem się dowiedzieć, co takiego tam naszemu koledze nie działa. Podejrzewam, że pewnie chodzi o jakieś, że chciałby, żeby większa ilość monet była wymieniana na token KNG, to o to mi chodziło, jak działa Dust Sweep, no to wiem, ale pozwolę sobie przeczytać ciepłe komentarze w twoją i w moją stronę. W4CKY napisał, serio nie rozumiesz, o co pyta ziomek z kurzem i wy prowadzicie giełdę krypto, po czym dodaję jeszcze komentarz, a wasz techniczny, co siedzi naprzeciwko łysego? Który to łysy? Ostatnio nie wiedział, co to Segwit. Nie wiem, jak to skomentować, szczerze mówiąc, ale jest dowód, że nadajemy na żywo. O, to jest, myślę, najlepszy komentarz. Krzysztof pyta się, Łukasz na miłość boską, kiedy dodacie kosmos na Kanzę? Tylko nie odpowiadaj, follow the news. Muszę powiedzieć, że ciekawe, bo w ciągu ostatniego tygodnia zadano mi to pytanie, myślę, 10 razy. Nie, taka skoordynowana akcja, coś tam się dzieje. Zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, tak. Nie wiem. A co jest na tapecie teraz?
i mogę powiedzieć, bo Nie, mnie no tutaj powiedz. Kamil zaraz wyskoczy zza kadru i będzie wyciszał mikrofony, nie? Mogę? Słuchajcie, tak, pracujemy nad kilkoma rzeczami. Jedną z największych rzeczy, które w tej chwili wprowadzamy, można powiedzieć, że to już jest gotowe. Ja nawet bym spodziewał się, że to już działa, ale zakładam, że dział IT właśnie zaraz usłyszy, że coś jest już zrobione i oni wpadną w panikę, bo oni mówią, że oni się dowiadują, co jest na produkcji ode mnie podczas kwadransu. Więc ja powiem, wprowadzamy nową usługę, Sellback. Wielka rzecz. Mówiliśmy już o tym, że coś takiego chcemy zrobić, ale to było jeszcze tak trochę mgliście. Teraz powiemy tak, wprowadzamy usługę, która pozwoli uwolnić środki krypto bez konieczności ich sprzedawania. Czyli prawnicy by powiedzieli, że sprzedajemy nasze krypto, ale zachowujemy prawo odkupu po określonym kursie w pewnym przedziale czasowym. Czyli jeżeli w ciągu 2 miesięcy albo pół roku stwierdzimy, że jednak chcemy z powrotem nasze krypto, to możemy je odkupić, nie ma problemu. My możemy jako Kanga zabezpieczyć całą transakcję, bo to nie Kanga jest tutaj stroną, my tylko dostarczamy narzędzie do tego, żeby ta operacja była bezpieczna dla obu stron, czyli tych, który daje pieniądze, gotówkę czy stablecoina, jak i ten, który sprzedaje krypto z prawem jego odkupienia. Czy to było zrozumiałem? Myślę, że tak, przy czym to nie była odpowiedź na moje pytanie, ale kiedyś Jerzy Urban, to ty mi chyba pytałeś, tak? Tak, była. Dziennikarz jakiś go atakował, zadał mu pytanie, a Jerzy Urban powiedział tak. Pan w gruncie rzeczy powinien mnie zapytać o coś innego. O to pan mnie powinien zapytać i zaczął odpowiadać. Ale to powiedz mi, żebyśmy jaka moneta? Oprócz nowych tokenów, które pojawią się dzisiaj, jutro i pojutrze, nowe pary, z tych grubych, to pracujemy nad tym, żeby pojawiło się Cardano. To jest blockchain, który nas interesuje. Oprócz tego oczywiście jakieś mniejsze blockchainy, czy takie prostsze, też się pewnie pojawią do wakacji. No właśnie o nim pomyślałem, jak mówiłem, takie mniejsze, prostsze, bo to nie jest aż taka duża filozofia, natomiast bardziej nam zależy na tym, żeby jako Kanga utrzymywać się w tej pierwszej 50 giełd, w rankingu giełd. Według CoinGecko jesteśmy stabilnie w pierwszej 50, bardzo się z tego powodu cieszymy. No działamy, żeby wskoczyć do pierwszej 20. Dobra. Taki cel. Dzięki. O Sellbacku jeszcze coś powiemy zaraz. Może konkurs. Rozstrzygnięcie konkursu. Przypominam, nieustający konkurs. Każdy, kto pod tym filmem napisze hashtag kwadrans z Kangą 137 i następnie poda liczbę czy kwotę, w jakiej uważa, że będzie Bitcoin wyceniany za tydzień o godzinie 9 na Kandze, w dolarach oczywiście, bierze udział w konkursie, czyli tak, hashtag kwadrans z Kangą 137, bo taki będzie następny odcinek, podajemy kwotę i ta osoba, która będzie najbliżej kwoty, która ma największe umiejętności związane z analizą techniczną i analizą rynku i umie zaprognozować. Albo posiada tak dużą ilość kapitału, że umie wpłynąć na cenę. Tak, to ta osoba dostaje nagrodę. Nagroda będzie równowartością 10% łapek w górę pod tym filmem w Kangach. Czyli jeżeli będzie 200 lajków, to 20 Kang, jeżeli będzie 1000 łapek w górę, no to będzie 100 Kang jako nagroda. Nagroda, zacznijmy od nagrody, według mnie ATH 74,1. Kurczę, musimy coś zmienić, bo to się zaczyna robić grubo. Tak. Cena, która wygrała, to jest 21 780 i nie wiem, czy to już ta osoba kiedyś nie trafiła. Magda Mlyn 1168. Nie wiem. A może nie, taki ten. Magda Mlyn 1168, zapraszamy tutaj do kolektury, żeby odebrać nagrodę. Ja oczywiście wyjaśnię pojęcie kolektury. Czekaj, właśnie, bo zaraz ktoś napisze i powie, że tutaj to był żart z tą kolekturą. Tak. Napisz proszę do customer service. Odezwij się, tak. Dobra, Stephen Wolf napisał, że na Dust Sweep po prostu
można było dorzucić większą ilość tokenów albo krypto, które można zamieniać na token No, KNG. my jesteśmy ograniczeni tylko tym, możemy wymieniać tylko te krypto, które mają rynki na Kandze, więc jeżeli dane krypto nie ma rynku u nas, albo ten rynek jest wybitnie niepłynny, no to nie możemy dokonać takiej wymiany. Tutaj jest napisane, Piotr Strzelecki przychodzi jeszcze z pomocą. Chodzi o to, że na funkcji Dust Sweep nie można zamienić egzotycznych tokenów. No właśnie, czyli tych napędnych. Chciałbym wymienić wszystko, co mam, nawet po zaniżonym kursie, po prostu nie chcę tego codziennie oglądać na apce. Do pomyślenia, tak sobie pomyślałem. No jeżeli, bo to, ja wiem, o co chodzi, że to denerwuje, jak się pozbyłeś jakichś coinów, a tam je widzisz, więc mógłbyś się wyczyścić. Stepen, Piotr, dziękujemy wam, weźmiemy to pod uwagę, na co nasz kolega W4CY napisał, co za bzdury, ale już nie wiem a propos jakiego komentarza, użył jeszcze tutaj niecenzuralnego słowa. Również bierzemy to do serca, dziękujemy za twoje wsparcie, Coco Jumbo i do przodu. Ktoś napisał, brawo dla Łukasza za szczerość, za odwagę, ale uważaj, bo oni tylko czekają. Dobra. Jejku, się przestraszyłem, kto czeka? Pewnie urzędnicy. Czy rozważacie listowanie tokenów z dużą społecznością w Polsce, na przykład Hex albo Xen? Jeżeli ta społeczność do nas się odezwie i nas zachęci, bardzo chętnie. Natomiast pamiętajcie, jako Kanga działamy raczej globalnie i szukamy takich projektów, które będą widoczne globalnie. Nasze podejście cały czas się nie zmienia. Chcemy listować takie tokeny, których jeszcze nie ma na największych giełdach. Chcemy listować te tokeny, które dopiero swoje 5 minut mają przed sobą. Tak było z Polygonem, tak myślę, że będzie z Algorandem. Mamy no, kierunek jasno wytyczony i w tym kierunku, jego kierunek jasno wytyczony i w tym kierunku idziemy. Podążamy. Pytanie, ile było prób skakowania Kangi? 1 000 000. Dziękuję. Co nowego na Kandze? Czy planujecie zwiększyć użyteczność tokena KNG? Może właśnie warto powiedzieć, że zwiększamy użyteczność tokena KNG. Myślę, że są 2 sposoby. Jeden to jest to, że zwiększamy funkcjonalność tego tokena, co jest generalnie zrobić trudniej, ale też staramy się to robić. Ale druga rzecz, poprzez dorzucanie nowych usług. I właśnie usługa Sellback jest taką usługą. Bo powiedzmy, za usługę Sellback będzie trzeba zapłacić w Kangach, tak? A jeśli ktoś tak w cudzysłowie mówię w Kangach, bo tak naprawdę płacimy fee i to fee będzie zamienione na tokeny KNG, więc użyteczność dochodzi. Dobra. Patrzcie, jejku, ale się wysypało teraz tych prognoz. Na początku były same optymistyczne, teraz tutaj ktoś nawet napisał 19 000. Czy tam, dobra, słuchajcie, zjeżdżam na sam koniec, pogadajmy jeszcze o jakichś newsach, właściwie powinniśmy zaraz kończyć, ale jeszcze 2 zdania możemy zamienić. Jeżeli ominąłem jakiś ważny komentarz, to proszę napiszcie teraz. A ja, Łukasz, chciałem ci jeszcze powiedzieć czekaj, patrzę w notatki. A propos tego, co się dzieje na świecie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy wkurza się na Salwador ponownie. Z tego tytułu, że Salwador wspiera tutaj Bitcoina. Okay. Zarzut, który stosowany jest wobec prezydenta Salwadoru, akurat chyba nie przez ten fundusz, tylko przez generalnie przeciwników, jest taki, że on jest po prostu wspierany przez przestępców lokalnych. I Bitcoin nadaje się po prostu do prania pieniędzy, podług oczywiście tych ludzi. Więc... Ja czasem mam wrażenie, że ci ludzie, którzy takie rzeczy mówią, to oni są po prostu zazdrośni. Czują, że tracą władzę, przestają kontrolować, więc chwytają się wszystkiego, czego mogą. No, jeszcze raz stary argument. W dalszym ciągu o wiele łatwiej jest zapłacić za jakieś przestępstwo dolarami niż w krypto. Tak, tak, oczywiście. No właśnie, brakuje nam czasu, żeby to rozwinąć. Paweł Bukała napisał, Lexen jest przyszłościowy, haha, PS, a kiedy Litecoin? Paweł, myślę, że musisz częściej zaglądać na Kangę. Tak. Bo, akurat Litecoin już jest. Ale dobre pytanie, dzięki. No dobra. No dobra, była burza tutaj w komentarzach, dyskusja była, żałuję, że nie odpowiedzieliśmy na wszystkie
komentarze. Na pewno możemy zachęcić Was do tego, żebyście polubili ten film, żebyście napisali jakiś komentarz, nawet taki czysto techniczny, żeby algorytm wyniósł nas trochę wyżej. Subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, to dla nas ważne. Chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się więcej o czymś, co my byśmy nazwali wolnością gospodarczą, o wolnością finansową, o tym, że istnieje coś takiego, co może dać nam trochę więcej swobody. No i to jest jeden ze sposobów. Im więcej Was będzie oglądało, tym większej ilości osób dotrzemy, także komentujcie, piszcie, subskrybujcie, no i oglądajcie. I w sobotę zapraszamy na No Comment. Tak jest. Ostatnio bardzo dużo osób prywatnie do mnie pisało odnośnie No Comment. W ogóle, Kamil, jeśli nas oglądasz, naprawdę masz wielki fan klub. Powiedziałem Kamilowi ostatnio. A może nie powiedziałem. Dobra. Dzięki, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia gdzieś tam w przyszłości. Hej. Cześć.